Dobrze, to możemy zaczynać. Ja chciałam Wam przedstawić Rafała. Rafał Sokulski, niegdyś DJ. Bardzo dużą część swojego życia poświęcił na tworzenie muzyki, a kolejną dużą część swojego życia poświęcił na zgłębianie tajników blockchaina. Rafał jest senior full stack developerem w JLabs, ma 8-letnie doświadczenie i dzisiaj będzie mówił właśnie o tematach blockchainowych, o Ganache, Truffle i Hardhat, ale nie tylko. Będziecie mieli też okazję zobaczyć live coding z użyciem tych narzędzi, także zapraszamy Was serdecznie. Rafał, życzę powodzenia, a Wam wszystkim życzę miłego odbioru i zbierania jak najfajniejszej wiedzy na dzisiejszym webinarze. Zaczynamy. Dzięki, Patrycja, za słowo wstępu. To ja Was jeszcze raz wszystkich serdecznie witam na kolejnym Talk for Devsie 84. edycji. Przypada nam dzisiaj taki fajny temat związany z niszową technologią, która jest może mniej znana, mniej lubiana i na pewno z dużym progiem wejścia, czyli mowa tutaj właśnie o blockchainie. Szeroko pojętym. Dzisiaj się bardziej skupimy w obszarze Ethereum, który jest tak najbardziej chyba wykorzystywany w developmencie i generalnie najłatwiej go przyswoić sobie na początek ze względu na to, że jest też bardzo dużo materiałów, które są dostępne w sieci, a ja postaram się ze swojej strony troszeczkę też Wam tą drogę ułatwić, przybliżyć. Oczywiście dzisiaj to będzie tylko i wyłącznie jakaś mała pigułka wiedzy, która mam nadzieję, że gdzieś będzie u Was później procentować i może staniecie się takim blockchain maniakiem jak i ja. Także myślę, że nie ma co przedłużać. Zaczynamy naszą wspólną drogę od mojego jakby portfolio zawodowego, w którym się w tym momencie obracam. Tak jak Patrycja wspomniała, jestem senior full stack developerem z 8-letnim doświadczeniem. Obecnie teraz od 3 lat pracuję właśnie w JLabs i jeżeli chodzi o stack technologiczny, w którym się obracam, no to macie tutaj wymieniony. Więc jeżeli chodzi o Java, stricte Spring, wiadomo, że z użyciem też Spring Boota, więc generalnie standardowy stack javowy. Troszeczkę Pythona w postaci skryptów, które ułatwiają nam pewne migracje pomiędzy plikami konfiguracyjnymi w niektórych projektach. Jeżeli chodzi o frontend, no to Angular i niedawno wprowadzony React. Docker, Ansible, Vagrant to tych narzędzi dla DevOpsów to raczej przedstawiać szerzej nie trzeba. Tak samo Sonar, QP, Jenkins. Jeżeli chodzi o repozytorium, to standardowo Git. No i blockchain jako, można powiedzieć w cudzysłowie, baza danych, a konkretnie Ethereum w prywatnej sieci i PostgreSQL również używamy. Od kwietnia 2023 ten projekt, w którym biorę udział od samego początku mojej drogi w JLabs, jest open source, także kto będzie zainteresowany gdzieś tam do zerknięcia na źródła tego projektu, to jak najbardziej po całej prelekcji mogę podesłać link i będzie ktoś mógł sobie zobaczyć, co my tam w tym blockchainie wyprawiamy. Jeżeli chodzi o bardziej taką wewnętrzną część związaną z JLabs, to w styczniu 2023 do życia została powołana Gildia Blockchain, więc taka wewnętrzna inicjatywa dzielenia się wiedzą, której przewodniczę ja sam. I kwestia jest taka, że spotykamy się tam cyklicznie mniej więcej raz w miesiącu po to, żeby poszerzać swoje horyzonty z blockchainem, nauczyć się wszystkiego od podstaw. I do tej pory udało nam się zrobić 2 spotkania, które zakończyły się już sukcesem i postawieniem u każdego z uczestników deweloperskiego środowiska do Ethereum. Także dzieje się w tym obszarze u nas również w JLabsie bardzo dużo. Dzisiejsze spotkanie podzieliłem na takie 5 głównych punktów związanych z teorią. Tak jak Patrycja wspomniała, będzie też część praktyczna, gdzie pokażę mniej więcej w jaki prosty sposób można użyć tych narzędzi, które są wymienione w punkcie 5, czyli Ganache, Truffle i Hardhat.
Ale zanim do tego przejdziemy, to troszeczkę zrobimy sobie wstępu teoretycznego w ogóle, czym jest blockchain, jakie są jego elementy i troszeczkę powiemy sobie też o Ethereum. Więc tak, czym jest ten nasz ukochany blockchain? Blockchain jest to nic innego jak swoista, w cudzysłowie, baza danych, która ma formę rozproszoną. Jest ona o tyle ciekawa, że nie mamy bezpośredniego dostępu do danych, które są tam zbierane. Te wszystkie dane są zahaszowane, a dokładnie rzecz biorąc, wszystkie elementy, które wchodzą w skład naszego blockchaina, kręcą się w obrębie kryptografii. Jest ona bardzo szeroko używana na etapie tworzenia bloków, jest ona bardzo szeroko używana na etapie tworzenia transakcji i też wprowadzania danych do tych transakcji. Więc jeżeli chodzi o takie główne punkty, dlaczego warto korzystać w ogóle z blockchaina? Ponieważ mamy jakby tutaj pewność, że dane, które są przechowywane w tym blockchainie, one nigdy nie zostaną utracone, są permanentnie przechowywane. Nie ma możliwości zbytnio manipulacji tymi danymi, gdyż po prostu jest to nieopłacalne. Jeżeli dany blok zostanie już dołączony do sieci blockchain, wtedy, jeżeli chcielibyśmy dany blok wcześniej zmanipulować, zmodyfikować te dane, to musielibyśmy również na nowo przeliczać wszystkie pozostałe bloki, które się chronologicznie po tym konkretnym bloku wydarzyły, więc potrzeba tutaj bardzo dużej mocy obliczeniowej, a to nie jest po prostu opłacalne do tego, żeby tak działać. Tak jak już wspomniałem, mamy tutaj szeroko używaną kryptografię do szyfrowania w wielu warstwach i elementach blockchaina. Nie ma też możliwości, aby dane, które są w blockchainie, zostały skopiowane bądź też przeniesione w prosty sposób. Jeżeli chodzi o dostępność, jest ona w czasie rzeczywistym przez wielu użytkowników naraz. Nie mamy tutaj żadnych pośredników, żadnych instytucji po drodze, więc generalnie mamy też pewność, że te dane są bezpieczne. Jeżeli chodzi o skalowalność, jest to, można powiedzieć, chyba największa bolączka blockchaina, jeżeli chodzi o rozpowszechnianie danej sieci na wiele nodów, gdyż żeby zachować odpowiednią wydajność takiej sieci, to trzeba naprawdę używać bardzo porządnych komputerów, delikatnie rzecz ujmując, i nie jest to takie proste do osiągnięcia. U nas, u klienta, dla którego pracuję, do tej pory z pewnymi rzeczami związanymi z wydajnością pracujemy, a projekt już stoi dobre kilka lat, więc jak sami widzicie, nie jest to taka łatwa sprawa. Jeżeli chodzi o elementy sieci blockchain, to przejdziemy sobie tak pokrótce w tym momencie po tych elementach, z jakich składa się każda sieć blockchain, w szczególności też właśnie Ethereum. Więc podstawowym elementem takiej sieci blockchain jest oczywiście blok. Tutaj macie przedstawione mniej więcej na tym schemacie, jak wygląda budowa takiego bloku. Jeżeli chodzi o jego strukturę, to tak przejdę po kolei może pokrótce po każdym elemencie. Block hash, no to jest nic innego jak swoistego rodzaju ID bloku. Jest to oczywiście też wygenerowany kryptograficznie klucz, który nie jest wartością, jak w bazie danych przykładowo możemy sobie zrobić kolumny integer i nazwać po prostu, czy wpisać wartość 1, 2, 3 i tak dalej. Tutaj kwestia jest taka, że to jest nic innego jak kryptograficznie heksadecymalnie zakodowany ID danego bloku. Jeżeli chodzi o każdy blok, zna on tylko i wyłącznie hash swojego poprzednika. Jeżeli to jest tak zwany root block, czyli pierwszy blok, który w ogóle rozpoczął daną sieć blockchain, wtedy
Oczywiście wartość previous block jest null, więc tutaj więcej nie trzeba jakby wyjaśniać. Jeżeli chodzi o version, jest to nic innego jak wersja protokołu, w której został ten blok wygenerowany, ponieważ historia blockchaina pokazuje, że tych wersji protokołu jest kilka, więc tutaj mamy też znacznik, który nam mówi o tym, w jakiej właśnie wersji został ten blok stworzony. Jeżeli chodzi o nonce, to jest to kolejny element, który jest brany pod uwagę przy kopaniu naszych bloków. Jest to też ściśle związany element z block hashem. To jest jakby para, która świadczy o tym, jakie jest tak naprawdę ID danego bloku, które jest potrzebne do dołączenia do danej sieci. Bo jeżeli mamy przykładowo sieć, która jest oparta o proof of work, algorytm proof of work, wtedy taki górnik musi nic innego nie zrobić, tylko znaleźć parę nonce i block hash. Wtedy, jeżeli mu się to uda, to ten blok jest dołączany do danej sieci i oczywiście, jeżeli walidacja takiego bloku zostanie przeprowadzona w sposób poprawny. Merkle root jest to nic innego jak hash ze wszystkich haszy, które gdzieś tam są używane w naszym bloku, jeżeli chodzi o dane transakcje. Każda transakcja to jest 64-znakowy hash, który jest jakby ID-kiem danej transakcji, a Merkle root to jest takie, można powiedzieć, suma kontrolna, która nam przechowuje informację potrzebną do zwalidowania, czy dany blok nie został gdzieś po drodze spreparowany, po to, żebyśmy mieli pewność, że te dane są zgodne z tym, co dostaliśmy jakby na wejściu w naszej wirtualnej maszynie Ethereum i wtedy też to jest potrzebne właśnie do walidacji danego bloku. Timestamp nie trzeba jakoś specjalnie wyjaśniać. Difficulty target to jest wskaźnik, który mówi nam o tym, jak trudno było naszym górnikom, ile musieli mocy obliczeniowej poświęcić na to, żeby ten blok dołączyć do sieci blockchain. No i block body to jest nic innego jak lista transakcji, które znajdują się w danym bloku. Jeżeli chodzi o podejście algorytmiczne do tego, w jaki sposób dane bloki mogą być dołączane do sieci, to tak jak wspomniałem przed chwilą o proof of work, to jeszcze mamy drugi algorytm proof of stake. Różnica jest taka, że jeżeli chodzi o proof of work, komputery, które są jakby górnikami, to jest kwestia taka, że one działają non-stop, czyli kwestia jest bardzo prosta. Dostają informację o tym, że nowy blok ma się pojawić do naszej sieci blockchain. Jeżeli dany komputer dysponuje odpowiednią mocą obliczeniową, no to szuka tego naszego złotego klucza, tak zwanego golden nonce, czyli waliduje tę parę nonce i block hash, szuka odpowiednich porównań. Jeżeli uda mu się ten sam nonce i block hash znaleźć, no to wtedy dany blok zostaje dołączony do blockchaina po jego walidacji, po sprawdzeniu, czy ten Merkle root się zgadza, czy też nie. Jeżeli chodzi o hakerskie podejście do tego algorytmu, no to żeby zhakować taką sieć blockchain, no to potrzeba 51% mocy obliczeniowej wszystkich nodów, które znajdują się w tej sieci. Jeżeli ktoś dysponuje takim superkomputerem, no to jest w stanie wtedy taką sieć złamać. Jeżeli chodzi o proof of stake'a, tutaj jest podejście troszeczkę inne. Tutaj jest postawiona oszczędność na energię, bo tak jak w proof of work powiedziałem, komputery działają non-stop, tak jak w proof of stake to jest troszeczkę na innej zasadzie, ponieważ algorytm losuje, który komputer w danej chwili może zwalidować blok, który ma zostać dołączony do sieci blockchain.
Jeżeli jest ten komputer dostępny, no to oczywiście go waliduję. Jeżeli nie jest dostępny, bo na przykład odpiął się w danej chwili od sieci, no to taki użytkownik sieci blockchain niestety, ale dostanie karę. Jeżeli chodzi o sposób tej walidacji, no to tutaj odbywa się ona na bardzo podobnej zasadzie jak w Proof of Work. Jeżeli chodzi o hakerów, tutaj jest kwestia taka, że każdy, jeżeli chce zostać walidatorem sieci blockchain, musi wejść z odpowiednim jakby wkładem pieniężnym w taką sieć, musi dołożyć do tak zwanego stake'a odpowiednią pulę kryptowaluty, żeby móc zostać takim walidatorem. I teraz, jeżeli załóżmy sytuację, ktoś byłby w posiadaniu 51% tych wszystkich coinów, które znajdują się w stake'u, wtedy można powiedzieć, że taki komputer jest jakby dominujący w danej sieci, jest super walidatorem i jesteśmy w stanie wtedy łamać taką sieć, aczkolwiek algorytm jest na tyle sprytny, że oczywiście sprawdza jakby poziom coinów, które się znajdują u danego walidatora i nie jest tak, że ciągle przydziela do tego samego, więc tutaj akurat mamy też jakiś poziom odpowiedni bezpieczeństwa. Tutaj macie przedstawione mniej więcej, jak to wygląda w podejściu Proof of Work. Mowa tutaj o przebiegu transakcji, więc generalnie to jest wszystko to, co powiedziałem troszeczkę wcześniej. Transakcja zostaje utworzona, dołączona do bloku. Później jest tak zwany wyścig szczurów, czyli który komputer dysponuje odpowiednią mocą obliczeniową w danym momencie i wynajdzie ten golden nonce, no to wtedy mamy taki blok dołączany do sieci blockchain. Oczywiście on musi zostać też w późniejszym etapie zaakceptowany przez pozostałe nody. Jeżeli tak, no to ten, który wykopał ten blok, dostaje nagrodę pieniężną w postaci prowizji z naszej transakcji i transakcja zostaje zakończona, blok zostaje dołączony do blockchaina. W podejściu Proof of Stake tutaj mamy właśnie przedstawione to, co mówiłem, czyli najpierw wchodzimy, jeżeli chcemy zostać walidatorami, to wchodzimy z odpowiednią pulą pieniążków do sieci blockchain, wtedy algorytm, jeżeli mamy szczęście, no to nas wylosuje. Jeżeli my jesteśmy wybrani jako walidator do następnego bloku, no to wtedy no, sytuacja ma się tutaj bliźniaczo podobnie do Proof of Worka. Jeżeli chodzi o rodzaje transakcji, jakie mamy w Ethereum, to mamy tak naprawdę trzy rodzaje transakcji. Pierwsza z nich to jest deployment smart contractu, czyli to jest to, co nas będzie interesowało gdzieś tam w późniejszym etapie najbardziej, dlatego że to jest coś, co programiści wykorzystują po prostu najczęściej, jeżeli chodzi o Ethereum i właśnie blockchaina. Drugi rodzaj transakcji to jest wywołanie funkcji właśnie z takiego smart kontraktu, bo smart contract to jest nic innego jak kod wykonywalny na wirtualnej maszynie Ethereum. Jeżeli chodzi o wywołanie takiej funkcji, to każdy smart contract udostępnia swego rodzaju API, którym możemy zarządzać nasz smart contract. Może być to smart contract stanowy, także możemy manipulować tymi danymi, które gdzieś tam w tym smart kontrakcie są przechowywane za pomocą odpowiednich funkcji. Jeżeli tylko chcemy pobrać dane z blockchaina, to taka operacja jest bezkosztowna. Jeżeli chcemy zmanipulować stan smart kontraktu, to już tutaj musimy zapłacić odpowiednią wartość pieniążków, żeby taka transakcja przebiegła od początku do końca. I trzeci rodzaj transakcji to jest po prostu przelew, czyli przesyłamy pieniążki z jednego konta na drugie i tutaj sprawa się zamyka. Tutaj macie na tych dwóch diagramach mniej więcej przedstawione, jak to wygląda w praktyce. To, co widzimy na górze, to jest nic innego jak utworzenie smart kontraktu albo też właśnie transakcja manipulująca stan smart kontraktu.
I taki smart contract, który gdzieś tam został utworzony w naszej sieci blockchain, on może się odwoływać też do wewnętrznie innych smart contractów i wtedy jest przeprowadzana jakaś tam wewnętrzna transakcja pomiędzy tymi smart kontraktami i generalnie tak to wygląda z punktu widzenia nas jako użytkowników, że my tylko za przeprowadzenie tej transakcji płacimy jeszcze dodatkowo jakąś tam prowizję, która jest właśnie, jeżeli mamy podejście proof of work, no to ta prowizja trafia na konto odpowiedniego górnika. Jeżeli to jest podejście proof of stake, no to jest wtedy ta prowizja przekazywana temu walidatorowi, który zwalidował ten blok, w którym się nasza transakcja znalazła. No i tutaj na dole jest pokazany po prostu przelew pomiędzy dwoma kontami, które są w blockchainie. Na tym screenie mamy pokazane mniej więcej, akurat to jest zaczerpnięte z Etherscanu. To jest pokazane w detalach, co się w takiej naszej transakcji znajduje. To, co jest zaznaczone w czerwonej ramce, to jest nic innego jak ID naszej transakcji. Jeżeli chodzi o detale, które tutaj widzicie, no to block height to jest nic innego jak wysokość bloków, czyli informacja, ile maksymalnie może takich transakcji się znaleźć w danym bloku. Oczywiście to nie jest tak, że to jest 1:1, bo transakcja może też przechowywać sobie jakieś dane i te dane mogą być bardzo złożone, więc to nie jest tak, że jedna transakcja równa się jedna wartość block height, więc tutaj akurat to wszystko zależy od tego, w jakim stanie jest nasz blockchain, ile bloków wcześniej zostało potwierdzonych, jakie są teraz możliwości na daną chwilę maszyn do obsługi danego bloku, więc to nie jest takie zero-jedynkowe. Timestamp, no to tutaj więcej wyjaśnienia za bardzo nie trzeba. From, no to jest adres konta, z którego zostały te pieniążki wysłane. Tu, no to jest adresat, czyli do kogo te pieniążki trafiły. Value, no to jest wartość, ile w etherach tych pieniążków zostało wysłanych. Gas limit to jest ustanowiona górna granica mocy obliczeniowej, która może zostać wykorzystana do obsługi tej transakcji. Gas used by transaction, no to jest pokazany wskaźnik, ile tak naprawdę tego gazu zostało zużytego do obsługi tej konkretnej transakcji, czyli jak widzimy wyszło idealnie pod limit. Jeżeli byśmy użyli więcej gazu niż jest przeznaczone w limicie, to wtedy taka transakcja jest odwołana, nie może zostać zatwierdzona i po prostu ona się nie odbywa. Gas price to jest jakby kwota, którą trzeba uiścić za jedną jednostkę gas limitu, czyli jeżeli pomnożymy sobie wartość gas limit, czyli te 21 000 razy to, co widzimy w gas price, to wtedy dostajemy to, co widzimy jako actual transaction cost i to jest ta wartość, którą dostaje walidator bądź też górnik za obsługę tej transakcji, tego bloku. A cumulative gas used, no to jest wartość, która pokazuje nam, ile mocy obliczeniowej zostało użyte w całej sieci blockchain do obsługi całej transakcji, żeby ona w ogóle mogła się odbyć w ramach naszej sieci blockchain. A nonce to jest nic innego jak po prostu informacja o tym, że ta transakcja akurat w sobie przechowywała tylko jedną informację, czyli nic innego jak przelew pieniążków z jednego konta na drugie. Jeżeli na przykład byśmy mieli w danym bloku tych transakcji kilka, to ta wartość nonce to by była różna. Dla jednej transakcji to by było na przykład 1, dla innej to by było 2 i tak dalej, i tak dalej. W zależności od tego, ile transakcji w danym bloku jest. Jeżeli chodzi o decentralizację, to jest to, co już wspominałem wcześniej, czyli po prostu nic innego jak dostępność naszej sieci blockchain dla wszystkich użytkowników. Jeżeli załóżmy nasza sieć blockchain jest obsługiwana przez
4 nody. Jeżeli padnie nam na przykład jeden node, to zostają zawsze 3. One wszystkie przechowują dokładnie taki sam stan blockchaina, bo to jest sieć działająca na zasadzie peer-to-peer, więc jeżeli jakiś blok zostaje dołączany w jednym nodzie, bo akurat on obsługiwał walidację tego bloku, jest ten blok tak samo rozpropagowany po wszystkich innych nodach, więc generalnie każdy node ma ten sam stan sieci blockchain, więc dzięki temu nawet jeżeli padnie jeden, to my ciągle możemy dostać się do tych danych, możemy w każdej chwili zapytać się blockchain o to, co nas interesuje i tę informację zwrotną dostaniemy. Jeżeli chodzi o Ethereum i wirtualną maszynę, która jest właśnie uruchamiana na Ethereum, czyli Ethereum, to taki krótki rys historyczny. Pod koniec 2013 roku programista pochodzenia rosyjsko-kanadyjskiego Vitalik Buterin opublikował koncepcję, która zrewolucjonizowała wtedy rynek blockchainowy, a dokładniej rzecz biorąc udostępnił on możliwość właśnie wykonywania kodu w ramach blockchaina, gdzie wcześniej nie było w ogóle takiej możliwości i tak naprawdę wtedy się zaczął cały hype programistyczny na blockchaina, gdzie blockchain miał jakby szeroko już pojęte użycie w developmencie jako taka właśnie swego rodzaju baza danych w pełni bezpieczna dla użytkowników i dla klientów. Później po publikowaniu tych smart kontraktów można było również tworzyć cyfrowe tokeny, które odpowiadały za różne zasoby cyfrowe, takie jak pliki muzyczne, zdjęcia. Można było tam przechowywać też dokumenty, bilety koncertowe. Swego rodzaju Hans Zimmer nawet korzystał z jednej z sieci blockchain i można było właśnie za kryptowalutę kupić jakieś unikalne wersje jego nagrań, jego kompozycji, także nawet takie znane osobistości jak Hans Zimmer też tutaj mogły pochwalić się zdolnościami do korzystania z blockchaina. No i wspomniane smart kontrakty, to jest tak naprawdę ta główna rewolucja Vitalika Buterina, który zapoczątkował tutaj naprawdę szerokie używanie blockchaina w poważnej deweloperce. Jeżeli chodzi o to, co kryje w sobie wirtualna maszyna Ethereum, to mamy tak naprawdę kilka ważnych elementów. To, co nas najbardziej interesuje, to jest tak zwana maszyna, stan maszyny, który generalnie ma kilka wskaźników, taki jak gas available, czyli to jest w danej chwili wskaźnik mówiący o tym, jaką mocą obliczeniową dysponuje dany komputer. Stack to tutaj akurat odkładają się wszystkie operacje, które są do wykonania przez daną maszynę i memory to jest pamięć użytkowa takiej maszyny wirtualnej Ethereum. I też mamy po prawej stronie widzicie tak zwany storage, czyli tutaj jest coś na zasadzie takiego dysku twardego, gdzie wszystko jest zapisywane w komórkach pamięci takiej maszyny wirtualnej na stałe i te dane, które są w takim storage'u, one faktycznie się później persystują na dysku twardym takiego noda. I tym oto sposobem, już przechodząc z takiego wstępu teoretycznego w ogóle, czym jest blockchain, oczywiście tak jak wspomniałem, to jest tylko i wyłącznie pigułka. Zaczniemy teraz mówić krótko o tym, czym jest tak naprawdę w developmencie używany Ganache, Truffle i Hardhat. To są takie 3 najbardziej znane frameworki, które możemy sobie używać do developmentu po to, żeby odtworzyć jak najbardziej, jak najrealniej ten stan
naszego blockchaina, którego będziemy później już stawiać stricte na jakimś tam komputerze i który będzie obsługiwany przez jakieś tam API i tym podobne rzeczy. Więc zaczynając od lewej, Ganache jest to właśnie to, co nas interesuje najbardziej i to, co też między innymi dzisiaj pokażę. Jest to nic innego jak taki deweloperski blockchain, na którym możemy testować wszystkie nasze rzeczy związane ze smart kontraktami. Generalnie odtwarzamy tutaj sobie środowisko 1:1 z tego, co później mamy w takim Ethereum, więc praktycznie jeżeli to, co wydarzy nam się na tym Ganache'u, jeżeli jakieś błędy wystąpią, mamy też możliwość zweryfikowania tego, naprawienia, sfiksowania i dzięki temu później na prodzie nie mamy takich problemów i po prostu nie odpowiadamy za to pieniężnie, bo to już wchodzą w to kryptowaluty, a wiadomo, że to jest w tym wszystkim niemały pieniądz. Truffle no to jest akurat taka technologia, która dba o to, żeby nam udostępnić odpowiednie narzędzia do developmentu, żebyśmy mogli zdeployować taki smart contract na Ganache'u. W szczegółach powiem później, co to narzędzie też w sobie zawiera, ponieważ Hardhat jest bliźniaczo podobny do Truffle'a, ale ostatnio coraz więcej programistów od Truffle'a odchodzi i przechodzi do Hardhata. A ta ikonka czarna, którą widzicie na dole, to jest ikonka remixu. Remix to jest takie, można powiedzieć, że IDE do blockchaina. To jest IDE stworzone na potrzeby developmentu w języku programowania Solidity. To jest narzędzie, które umożliwia nam kompilowanie smart kontraktów. Możemy sobie też debugować tam taki smart kontrakt, możemy go deployować też na naszego blockchaina. Nie jest on jakby polecany do dużych projektów, ponieważ to narzędzie nie jest odpowiednio też zoptymalizowane. A poza tym, jeżeli już wsiąkniemy dobrze w ten temat, to Hardhat czy Truffle udostępnia nam sposoby do automatyzacji pewnych procesów, więc generalnie już taki remix nie jest nam za bardzo potrzebny, bo wszelkie jakieś błędy możemy wychwycić na poziomie developmentu i testów jednostkowych, które również możemy sobie do takiego smart kontraktu napisać. Tutaj macie przedstawione takie najważniejsze punkty, które wchodzą w skład Ganache'a. Ja ze swojej strony tylko dopowiem, że możemy Ganache'a używać na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest obraz dockerowy, drugi sposób to jest aplikacja standalone'owa, którą możemy zainstalować na swoim komputerze. Ja polecam zdecydowanie ten sposób z Dockerem, dlatego że mamy tam jakby pewność, że wszystkie dane, które gdzieś tam sobie tworzyliśmy w blockchainie, wszystkie smart kontrakty, operacje, to wszystko gdzieś tam zostanie w tym blockchainie testowym, dlatego że niestety na standalone'owej aplikacji takiej możliwości nie było jeszcze do niedawna. Możliwe, że teraz to się zmieniło po ostatnich update'ach, ale tego nie jestem pewien. W każdym razie kiedyś, jeżeli aplikacja Ganache została wyłączona na naszym komputerze, to wszystkie dane traciliśmy i niestety, jeżeli uruchomiliśmy ją ponownie, no to wtedy był stawiany tak naprawdę blockchain tam od zera. Jeżeli chodzi o Truffle'a, tak jak wspomniałem, to jest narzędzie, które udostępnia nam kompilowanie naszych smart kontraktów. Możemy taki smart kontrakt później zdeployować na naszą sieć blockchain. Mamy możliwość testowania za pomocą frameworków Mocha i Chai. Możemy tworzyć też odpowiednie pipelinesy, także C i CD to jest jak najbardziej brane pod uwagę. No i Truffle może też być obsługiwany z poziomu CLI, także nie musimy specjalnie ściągać dodatkowych aplikacji, narzędzi, żeby cokolwiek z tym Trufflem zrobić, także to wszystko możemy też za pomocą linii komend obsłużyć. Jeżeli chodzi o Hardhata,
To jest to narzędzie, które jest teraz bardziej na propsie i używane przez coraz większą społeczność deweloperską, w tym między innymi też u klienta, dla którego pracuję. Udostępnia on bardzo podobny szereg funkcjonalności z kilkoma drobnymi różnicami. Pierwsza z nich to jest to, że bardzo ładnie wyświetla stack trace'a, które gdzieś tam się może pojawić przy błędach związanych ze smart kontraktem. Możemy też wyświetlić sobie takiego console loga, którego znają javascriptowcy i możemy dzięki temu sobie na przykład pewne rzeczy zalogować też w konsoli, to co bardzo ułatwia czasami development. I druga taka najważniejsza różnica to jest to, że możemy tutaj napisać swoje własne skrypty, dzięki czemu ta automatyzacja tych procesów deweloperskich jest naprawdę bardzo przyjemna. I teraz moglibyśmy przejść właśnie do takiej części bardziej związanej z praktyką, czyli jak tak naprawdę używać tych wszystkich narzędzi. Ja ze swojej strony tutaj pokażę pokrótce, jak taki projekt podstawowy, jeżeli chodzi o blockchain deweloperski, może wyglądać. Tylko pozwólcie, żebyście lepiej widzieli, to włączę tryb prezentacji i na pewno będzie dzięki temu ten kod bardziej dla Was widoczny. Więc od czego bym zaczął? Zacząłbym od tego, co przygotowałem dla Was w Dockerfile'u. Tak jak widzicie, jeżeli chodzi o obraz dockerowy, który jest używany do tego naszego dzisiejszego demo, nie mamy tutaj nic szczególnego. Jest to zwykły obraz ściągnięty z Node.js-a. Do tego obrazu kopiujemy sobie tylko odpowiednie rzeczy, które są związane stricte z blockchainem. Jeżeli sobie przejdziemy do takiego drzewa projektu, który został utworzony w Hard Hacie, to tak naprawdę najgłówniejszym naszym katalogiem, który w tym momencie nas interesuje, to jest nic innego jak contracts, czyli tutaj przechowujemy nasze smart kontrakty. I w tym momencie, tak jak widzicie, tutaj jest jeden z takich smart kontraktów. I to jest tak jak to, co wspominałem na prezentacji, czyli folder związany ze skryptami. I tutaj możemy sobie prowadzić pełną automatyzację. Możemy też tworzyć tutaj skrypty, które w pełni nam przetestują też smart kontrakty, uruchamiając odpowiednie środowisko właśnie testowe w Mocha lub w Chai. Więc to jest jak najbardziej wszystko potrzebne dla takiego blockchainowego dewelopera. Jeszcze tylko mogę dodać, że smart contract, jak widzicie, ma rozszerzenie SOL, czyli to jest nic innego jak właśnie plik Solidity, czyli język, który jest używany właśnie w smart kontraktach. To, co zrobiłem też tutaj w naszym blockchainie, znaczy w naszym Dockerfile'u, który w naszym, to faktycznie to będzie nasz blockchain, który uruchomimy sobie na naszej maszynie. Jest kwestia kopiowania zasobów, które są przez Node'a używane. Później instalujemy sobie na takiej maszynie właśnie Ganache CLI, czyli tak naprawdę instalujemy sobie tutaj zależności związane z tym naszym lokalnym blockchainem. Tutaj, tak jak widzicie, jest prosty skrypcik do tego, żeby takiego blockchaina później po zainstalowaniu zależności uruchomić. Mnemonic to jest nic innego jak klucz prywatny do wszystkich kont, które będą używane domyślnie w naszym Ganache'u, czyli tutaj tworzymy sobie od razu przy okazji stawiania takiego blockchaina, to tworzymy sobie też zestaw kont, które będą miały tam swój odpowiedni adres. I to jest o tyle fajne, że właśnie w przypadku Dockerfile'a przy użyciu tego samego mnemonika po prostu nawet jak uruchomimy sobie taki obraz ponownie po jakimś czasie albo usuniemy poprzedni obraz i zrobimy go na nowo, to dostaniemy dokładnie te same adresy kont, które będą nam
później służyły do dalszego developmentu. I tak jak widzicie, gas limit jest tutaj użyty bardzo duży. On w praktyce taki nie powinien być, ale tutaj akurat na cele deweloperskie może taki pozostać i też będzie w porządku. Więc tutaj jakby od strony takiego obrazu Dockerfile'a więcej nie ma. Co możemy w tym momencie zrobić, to to, że uruchomimy sobie ten obraz, znaczy stworzymy sobie taki obraz w naszym, tutaj akurat mam IntelliJ'a, więc skorzystam sobie z wizarda IntelliJ'owego do uruchamiania Dockerfile'a i tak jak widzicie, Ganache CLI udostępnia w domyśle port 8545. Ja akurat sobie tutaj robię przemapowanie na 7545, dlatego że jest mi to potrzebne do tego, żeby uniknąć kolizji z obrazem, którym mam na 8545 związany z developmentem u klienta. Więc tutaj jaki port wy sobie użyjecie, to nie ma takiego znaczenia. Możecie użyć sobie jak najbardziej dowolnego. Więc pierwsze co robimy, to po prostu uruchamiamy nasz kontener dockerowy po stworzeniu obrazu, także musimy chwilkę poczekać i generalnie ten obraz nam powstanie. W międzyczasie pokażę Wam plik konfiguracyjny do Hardhata, który jest bardzo prosty i on generalnie zawiera kilka informacji. Wersja Solidity, jaka jest używana w momencie, w którym tworzyłem projekt, czyli parę dni temu, to ostatnia wersja wspierana też przez Hardhata, to jest 0.8.18, najnowsza wersja Solidity to jest bodajże 0.8.20, także trzeba jeszcze chwilę poczekać, zanim Hardhat zacznie wspierać tę najnowszą wersję tego języka. Jeżeli chodzi o to, co mamy dalej, to tutaj w Hardhacie możemy sobie zdefiniować wszystkie sieci blockchain, z którymi będziemy się chcieli łączyć poprzez Hardhata, na które będziemy chcieli deployować nasze smart kontrakty. I tutaj możemy właśnie dzięki temu to wszystko osiągnąć poprzez nadanie odpowiedniego klucza. Tutaj możemy pisać cokolwiek, może to być sieć, która będzie się nazywała na przykład Talk4Devs i możemy też sobie zmienić taką defaultową sieć i też nazwać ją właśnie Talk4Devs. Ewentualnie przy uruchamianiu skryptów, jeżeli byśmy chcieli po prostu zdeployować na tę konkretną sieć dany skrypt, dany smart contract, no to trzeba po prostu wskazać wtedy po tym kluczu Talk4Devs, że chcemy na tę sieć zdeployować taki smart contract. Jeżeli chodzi o to, co właśnie się stało w tym momencie, to to, że nam sieć powstała, sieć blockchain została uruchomiona, jest już na porcie wewnętrznym w kontenerze dockerowym 8545, a na naszym lokalnym porcie to będzie 7545, tak jak tutaj widzicie konfigurację, ale do tego wrócimy za chwilkę. Także super, mamy naszą sieć deweloperską w Ganache'u. Jeżeli chodzi o to, co zostało tutaj zapisane przeze mnie w README, to jest projekt, tak jak widzicie, stricte związany z Node.js-em. Dlaczego, ktoś by się zapytał, dlaczego tutaj tak rozdzieliłem te wszystkie zależności? Oczywiście można sobie to po prostu odpalić, jest pakiet JSON, więc można sobie zrobić npm installa i wtedy też będzie wszystko banglało, ale zrobiłem to tutaj w ten sposób, ponieważ Hardhat jest o tyle fajnym narzędziem, że nas prowadzi za rękę. Więc jeżeli załóżmy, stworzymy sobie taki projekt i zatrzymamy się na przykład na komendzie związanej z zainstalowaniem TS Node'a, i potem chcielibyśmy sobie zrobić kompilację takiego, załóżmy, smart kontraktu do naszej sieci blockchain, no to Hardhat nam powie, że nie ma takiej możliwości, ponieważ brakuje Ci jeszcze takiej zależności i wypisze nam na konsoli, których zależności w naszym projekcie brakuje, żeby taką sieć
faktycznie uruchomić poprzez hard hata i żeby odpowiednia integracja była. Później oczywiście, żeby nasze smart kontrakty były w odpowiedniej formie do deploymentu, to trzeba je skompilować. Możemy to skompilować poprzez Remixa, możemy to skompilować poprzez właśnie hard hata. Nie ma tutaj dużej różnicy, ale w naszym dzisiejszym przykładzie po prostu to zrobimy poprzez hard hat. Jeżeli chodzi o tą ostatnią komendę, to jest coś, co później nas będzie interesowało, jeżeli chodzi o deployment. Po prostu to jest odpalenie skryptu poprzez wskazanie hard hatowi, który skrypt ma uruchomić, a potem na której sieci ma się to wydarzyć. I tak jak wspomniałem, to jest akurat sieć Ganache, czyli dokładnie ta sama, która się znajduje tutaj w naszym pliku konfiguracyjnym. Jeżeli chodzi o skrypt do deploymentu, co się w takim skrypcie znajduje, to jest to bardzo prosty skrypt TypeScriptowy. Pobieramy sobie nazwę akurat naszego smart kontraktu, tutaj akurat hardhat wszystko elegancko sam wykrywa, że nasze kontrakty znajdują się właśnie w tym katalogu, więc nie trzeba gdzieś tam podawać jakiejś innej ścieżki. Oczywiście jakbyśmy gdzie indziej udostępnili te smart kontrakty, no to wtedy trzeba już będzie tutaj posiłkować się inną ścieżką i potem deployujemy nasz smart contract. Tutaj akurat argumentem jest jakiś string. Dlaczego, to zaraz Wam wszystko też pokażę, jak zaglądniemy do smart kontraktu. Jeżeli czekamy, aż smart contract zostaje zdeployowany i dostajemy jego adres, który został nadany w blockchainie po tym deploymencie. I teraz generalnie, jeżeli chodzi o obsługę błędów, to tutaj jest tylko proste wyświetlenie ewentualnie jakiegoś errora, jeżeli coś by się po drodze wydarzyło, więc nic jakby szczególnego. Jeżeli chodzi o budowę takiego smart kontraktu, to tak jak widzicie, tutaj nic innego nie ma jak pewne zapożyczenia z innych języków programowania. Troszeczkę to może przypominać jak C, troszeczkę może to przypominać jak JavaScript. W każdym razie tutaj ustalamy wersję Solidity dla danego smart kontraktu i nasz smart kontrakt wygląda na dzisiejszej projekcji mniej więcej tak, że mamy jedną publiczną zmienną message, która przechowuje stan właśnie w postaci stringu. Jeżeli chodzi o ten deployment, który będzie zrobiony za chwilkę przez nas, to pierwszym argumentem, który tutaj widzicie, to będzie wiadomość Hello World, także w konstruktorze ta wiadomość trafi do tej zmiennej i będziemy mieli pierwszy stan naszego blockchaina zainicjalizowany. I tutaj została udostępniona przeze mnie jedna metoda, która po prostu zmodyfikuje stan tego smart kontraktu i nada nową wartość do tej zmiennej message. Ciekawostka, jeżeli dana zmienna ma stan publiczny, ma modyfikator dostępu publicznego, no to akurat w Solidity jest to tak rozwiązane, że automatycznie dostajemy coś takiego jak gettera w obiektowym języku programowania i możemy po prostu pobrać sobie wartość tej zmiennej i nie musimy tworzyć do tego osobnej metody, więc ogólnie nie jest to jakoś super zalecane, żeby zmiana była publiczna, tylko bardziej się to robi tak jak klasycznie, czyli prywatnie i ewentualnie jakieś metody dostępowe, ale na potrzeby dzisiejszego przykładu to jak najbardziej wystarczy. Więc teraz tak, ja pozwolę sobie uruchomić teraz konsolę i po prostu skompilujemy w tym momencie nasz smart contract. Ponieważ zależności już mam zainstalowane, więc od razu przejdę do kompilacji i zobaczymy, co się stanie.
I tak jak widzicie, tutaj akurat dostaliśmy informację o tym, że smart contract został skompilowany z sukcesem. Ilość tych smart kontraktów oczywiście 1, ponieważ jakbyśmy mieli więcej, no to wtedy tych smart kontraktów byłoby nie zdeployowanych, tylko skompilowanych więcej. I co się nam pojawiło w drzewku projektu, to to, że dostaliśmy bardzo ważny jeden katalog, czyli artefakty. W artefaktach dostajemy informacje o buildzie, który został przeprowadzony. Jest to bardzo duży plik. To jest akurat JSON, który nie jest sformatowany, ale on przechowuje bardzo szczegółowe informacje na temat naszego smart kontraktu. Takie informacje, których w sumie na dzień dzisiejszy nie potrzebujemy, bo to jest bardziej potrzebne, jak faktycznie korzystamy z jakichś zewnętrznych narzędzi, które na przykład nie obsługują w fajny sposób blockchaina, albo na przykład chcemy do danego blockchaina strzelać HTTP requestami, no to wtedy taki build info jest nam potrzebny. Do naszego dzisiejszego przykładu nie jest to wymagane. To, co bardziej nas interesuje, to jest folder contracts i to, co zostało tutaj w tym JSONie zdeployowane, znaczy skompilowane. I mamy po prostu nasz smart contract przedstawiony w postaci takiego prostego JSON-a, który zawiera informacje o konstruktorach, zawiera informacje o zmiennych, które są w danym smart kontrakcie, zawiera informacje o wszystkich metodach, które się tutaj w smart kontrakcie znajdują. Więc to jest coś, co jest dla nas na dzisiaj istotne. I teraz uruchomimy sobie nasz skrypt, który służy do zdeployowania takiego smart kontraktu, czyli hard hat run i wskazujemy skrypt, który ma zostać uruchomiony. I tak jak widzicie, pierwszy smart kontrakt został na naszej sieci testowej zdeployowany. I ten adres, który dostaliśmy, to jest właśnie adres naszego smart kontraktu, który sobie za chwilkę wykorzystamy. Także ja go sobie już skopiowałem. Teraz przejdziemy do innego narzędzia, tylko wyjdę z prezentacji w IntelliJ'u i użyjemy sobie Remixu po to, żeby przeprowadzić w bardzo prosty sposób tę pierwszą interakcję ze smart kontraktem. Także uruchamiamy sobie to nasze IDE. OK. I teraz tak. Musimy przejść do odpowiedniego katalogu, który będzie zawierał właśnie ten nasz projekt i już to robię poprzez otwarcie tego naszego projektu Hello World. OK. Teraz jak przejdziemy sobie do kontraktów, to mamy dosłownie to samo, co w IntelliJ'u, jeżeli chodzi o drzewko projektów. Także widzimy dokładnie te same pliki. Teraz jeżeli sobie otworzymy tego Hello Worlda, to tak jak widzicie, Remix ma też kolorowanie składni, podpowiada też tę składnię, także jak najbardziej do jakichś takich testów prostych możecie sobie tego narzędzia używać. Do IntelliJ'a czy do VS Code'a istnieją również pluginy z Solidity. Do VS Code'a mniej polecam, dlatego że nie jest on odpowiednio zoptymalizowany i bardzo dużo pobiera zasobów z komputera. Do IntelliJ'a sprawa ma się tutaj dużo lepiej. Nieważne, czy korzystacie z Ultimate'a, czy z Community, działa na jednym i drugim bardzo dobrze, więc tutaj akurat bym polecał spojrzeć w stronę IDE od JetBrainsów. Możemy sobie taki kontrakt skompilować, tak jak wspomniałem, ale on już został skompilowany, on został zdeployowany, więc przejdziemy sobie do czwartej zakładki, czyli Deploy and Run Transactions.
Tutaj możemy sobie zdefiniować różne środowiska w Remixie, do których chcemy się wpiąć na daną chwilę, ale my się chcemy wpiąć do naszego localhosta. Także tutaj ja muszę zmienić port na 7545, taki jak został użyty przeze mnie w obrazie dockerowym. I tak jak widzicie, mam dostęp do naszych kont, które zostały utworzone w trakcie stawiania tej lokalnej sieci blockchain. Dlaczego tutaj nie ma 100? Ktoś by się zapytał. Odpowiedź jest bardzo prosta. To konto zostało przeze mnie użyte do zdeployowania smart kontraktu, a konto to zostało użyte w tej konfiguracji, tak jak tutaj widzicie. To jest klucz prywatny tego konta, z którego ja do tego deploymentu korzystałem. A skąd wziąłem to? To konto wziąłem, a to już chyba nie będzie pokazane, chyba że mamy jeszcze zakładkę Run albo w serwisach. O, w serwisach będzie. Jeżeli stawiamy sobie Ganasha, to tak jak widzicie, dostajemy na wstępie 10 kont, które są możliwe do użycia przez nas i właśnie to konto, które zostało użyte do zdeployowania smart kontraktu, to jest to trzecie o kluczu prywatnym takim i takim, a adres takiego konta to jest to i to. Jeżeli spojrzymy sobie na to, co mamy w Remixie, no to tutaj mamy 02E i jakaś tam jest dalsza część, końcówka 7C7. Jeżeli spojrzymy na to, co tutaj mamy w Remixie, to jest właśnie dokładnie to konto. Więc teraz wiemy, że na pewno wszystko przebiegło pomyślnie, jeżeli chodzi o deployment. Teraz możemy, tak jak powiedziałem w tej zakładce, albo zdeployować taki smart contract na nowo, ale my nie chcemy go deployować na nowo. Możemy go również wywołać poprzez podanie tutaj odpowiedniego adresu. I ja ten adres właśnie w tym momencie sobie pobiorę jeszcze raz z konsoli, żeby mieć pewność, że skopiowałem go. OK. Wklejam, pobieram, mamy Hello Worlda, jest fajnie. Mamy te dwa przyciski, które odpowiadają za pierwszy za message, za wyświetlenie stanu zmiennej message i update to jest ta funkcja, która umożliwia nam modyfikowanie takiego stanu blockchaina. Jeżeli sobie spojrzymy tutaj na konsolę, możemy ją tutaj wyczyścić, żebyśmy mieli czysty obraz. Wywołujemy w tym momencie calla do zmiennej message i tak jak możemy spojrzeć, dostajemy w odpowiedzi zdekodowaną informację, że nasz smart contract w tym momencie przechowuje stan zmiennej message jako hello world, więc wszystko się zgadza. To jest ta domyślna wartość, której użyliśmy przy deploymencie. Możemy sobie teraz zmodyfikować stan taki zmienny i wpiszemy na przykład talk for devs. Zrobimy update, poszła transakcja. Tak jak widzicie, została ta transakcja wpisana do bloku numer 2 i jeżeli zobaczymy sobie szczegóły takiej transakcji, to jest praktycznie to samo, co dostaliśmy na screenie w prezentacji z Etherscanem. I teraz, tak jak widzicie, input zdekodowany to właśnie ten talk for devs, który wypełniłem. Tu jest informacja o tym, ile gazu zostało użyte, więc wszystko to, co tak naprawdę właśnie w tym zestawieniu z Etherscana. Jeżeli sobie teraz jeszcze raz wejdziemy na sprawdzenie stanu zmiennej message, to tak jak widzicie, zostało to zmodyfikowane i to jest ta nowa wartość talk for devs, którą nadałem przed chwilą. I to jest taka pierwsza, podstawowa, fajna, szybka interakcja z blockchainem, ze smart contractem i tu mieliście możliwość zobaczyć, jak można właśnie przeprowadzić taką podstawową interakcję z naszym blockchainem. Więc z praktycznej części to by było na tyle. Zmieściliśmy się w godzinie, więc krótkie podsumowanie dzisiejszego spotkania to jest takie, że
Niestety blockchain nie jest prosty, nie jest łatwy, wymaga poświęcenia troszeczkę czasu, żeby pochylić się tutaj nad pewnymi zagadnieniami. To, co dzisiaj dostaliście, to jest bardzo mała pigułka wiedzy, bez wchodzenia w jakieś ogromne szczegóły, bo gdybyśmy tak chcieli rozdrabniać wszystkie elementy blockchaina na czynniki pierwsze, to no niestety pewnie byśmy do jutra posiedzieli. Jeżeli chodzi o to, dlaczego warto używać, przede wszystkim dlatego, że bezpieczeństwo danych jest tutaj naprawdę na pierwszym miejscu i pod tym kątem naprawdę można bardzo dużo rzeczy uzyskać, jeżeli na tym klientowi zależy, bądź też wymaga tego specyfikacja danego projektu. U nas jest to wykorzystywane do przechowywania certyfikatów przedsiębiorstw, więc tam faktycznie to security musi być na takim bardzo wysokim poziomie, a blockchain po prostu to zapewnia, jakby można to powiedzieć, z automatu. Nie jest to łatwe zagadnienie. Ja byłem 3 lata temu w tym samym miejscu, co pewnie większość z Was, którzy na przykład nie dotykali w ogóle jeszcze tej tematyki. Dało się przez to przebrnąć. Jest wiele na szczęście dzisiaj materiałów, które tę drogę ułatwiają. Moja misja na dzisiaj jest też taka, że właśnie w ramach gildii takie prelekcje sprowadzę dla swoich współkolegów z JLabsa, dzięki czemu ta wiedza jest też dla nich łatwiej dostępna. Ja mogę ze swojej strony powiedzieć na koniec tylko tyle, że naprawdę zachęcam do zapoznania się z tym zagadnieniem, bo to jest zagadnienie, które nie jest tylko przewidziane dla backendowców, frontendowcy również z tego mogą jak najbardziej korzystać, dlatego że tam JavaScript czy TypeScript jest bardzo szeroko używany. Można też robić interakcje poprzez pluginy w przeglądarkach, więc też fajne zagadnienie. Bardzo duży wachlarz możliwości, wystarczy tylko odrobina czasu, cierpliwości, jak we wszystkim w IT, czego sobie w dalszej drodze blockchainowej i Wam życzę. I to tyle z mojej strony i ewentualnie czekam na Wasze pytania. Rafał, pytania się pojawiają, więc radzę tam zerknąć na pytania i odpowiedzi. Mamy od Michała Przybylaka informację, że chciałby otrzymać linka do projektów open source, o których mówiłeś na samym początku swojej prezentacji. No i potem Bartek Dobrze. i Andrzej też zadali pytania. Ty je widzisz, Rafale? Tak. Widzę je w tym momencie. To ja Ci oddaję głos. Tak, jeżeli chodzi o link do tego projektu open source, który jest przeze mnie i klienta tworzony, to jak najbardziej ten link udostępnię i go podam, także będziecie mogli sobie na GitLabie zobaczyć, z czego tam korzystamy. Jeżeli chodzi o Duma, chyba Bartkowi chodzi tutaj o grę Duma, o ile dobrze kojarzę temat. Czy da się uruchomić? Nie próbowałem, ale ciekawe zagadnienie. Challenge accepted. Jeżeli chodzi o Andrzeja i Twoje pytanie, pozwolę sobie tylko je przeczytać. Tak, jeżeli chodzi o to, co robię na co dzień z blockchainem, to tak, napisałem kilka smart kontraktów dla klienta. Stworzyłem aplikację właśnie w Reactie, która zarządza stanem tych smart kontraktów właśnie poprzez odpowiednią interakcję z pluginami przeglądarkowymi takimi jak MetaMask. Dzięki czemu możemy w łatwy sposób po prostu zarządzać tym stanem i manipulować go w dowolnej chwili, a jest to związane z dostępnością właśnie do certyfikatów, ponieważ jeżeli dany przedsiębiorca na przykład nie chce, żeby stary jego certyfikat dalej widniał w naszej jakby blockchainowej bazie, to możemy taki certyfikat załóżmy dodać do tak zwanej blacklisty i po prostu on wtedy nie jest wyświetlany w profilu takiego przedsiębiorcy i nie jest mu on pokazywany. Jeżeli chodzi o
o to, czy zakładam prywatne blockchainy. Osobiście nie. Zawodowo to, co zrobiliśmy właśnie u klienta, to tak, to jest jego prywatny blockchain oparty o Open Ethereum i korzysta on z waluty publicznej Ethereum, więc gdzieś, jeżeli chodzi o jakiegoś noda, to na pewno on jest udostępniony na sieć tą publiczną. Jak to wygląda bardziej od strony security, to dokładnie nie wiem, ponieważ klient pewne dane jakby zastrzega sobie, jeżeli chodzi o dostępność i nie jest ona taka, ta wiedza taka przystępna dla mnie, więc akurat niestety w jaki sposób się to odbywa, ta interakcja z publiczną siecią, tego akurat nie jestem w stanie stwierdzić, aczkolwiek coraz więcej nodów dodajemy do tej naszej prywatnej sieci blockchain po to, żeby zwiększyć dostępność, no i też po prostu jakby skala tego projektu rośnie na tyle, że tych certyfikatów przechowujemy coraz więcej, więc jest to zasadne jak najbardziej. I pytanie od Barta. Jeżeli mamy buga i mamy ten smart contract, no to jeżeli byśmy zrobili deploy takiego smart contractu po naprawieniu takiego buga, to wiadomo, że wtedy tracimy jakby pozostałe dane, jeżeli, te, które były w tym starym smart contractie, więc jest coś takiego jak tak zwany proxy smart contract i po prostu pisze się nakładkę na smart contract, w którym był bug, po to, aby zachować sobie te dane, które on już przechowywał i dzięki której mówię o tej nakładce, dzięki tej nakładce możemy po prostu te błędy sobie wyeliminować i dzięki temu już on nie powinien się zmaterializować ponownie. Jeżeli chodzi o pytanie od Marcina, dlaczego skalowanie blockchainów jest problematyczne? Jest problematyczne o tyle, że nie każda maszyna się nadaje do tego, aby dołączyć do blockchaina. To jest po pierwsze, to musi być komputer, który spełnia odpowiednią specyfikację sprzętową. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest sieć. To jest też ważny czynnik w blockchainie, ponieważ w takim ganaszu wszystkie operacje i interakcje, które robimy z blockchainem, one się dzieją tak naprawdę ad hoc. W życiu takim codziennym, jak pracujemy z blockchainem, no to dużo transakcji nie przebiega automatycznie od razu, tylko ten czas oczekiwania na wykonanie danej transakcji, dołączenia takiego bloku do sieci, to troszeczkę trwa. Więc te dwa czynniki, właśnie jak wydajność maszyn i sieć, ma tutaj bardzo duże znaczenie, więc to są czynniki, od których jesteśmy bardzo uzależnieni. A po prostu maszyna EVM, jeżeli ma też bardzo dużo na stacku tych rzeczy do wywołania w odpowiedniej kolejności, to niestety, ale no, nie jest ona zbyt szybka i też potrzebuje trochę czasu, żeby te wszystkie operacje przetworzyć. Tak przynajmniej z mojego dotychczasowego doświadczenia wynika. Słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy za obecność. Rafał, Tobie dziękuję za prezentację i za udzielanie odpowiedzi na wszystkie pytania. Ja również dziękuję. Jeżeli będziecie mieli tych pytań więcej, piszcie do nas. Przekażemy wszystkie informacje Rafałowi. Myślę, że do Rafała na LinkedInie też można pewnie napisać i podpytać jak najbardziej o jakieś tajniki blockchainowe. Także co, bardzo Wam dziękujemy, zapraszamy do kolejnych Talk for Devsów. Rafał, super prezentacja i co? No to w takim razie, jak już się zapowiedzieliśmy z drugą częścią, to byśmy musieli jakąś drugą część zrobić niebawem. No Patrycja, to się nagrało, więc nie ma już wyjścia. Dokładnie. Także zapraszamy Was do śledzenia informacji o Talk for Devs i do zobaczenia niebawem, już za miesiąc kolejny webinar. Dzięki, trzymajcie się, cześć. Dzięki, pa.